Dzień dobry, wiosennie. Przecudna pogoda ostatnio, pewnie w całej Polsce, mam taką nadzieję. E, Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z tematem takim, który myślę jest takim nieodłącznym procesem rozwoju, myślę, każdego z nas. E, Jeśli jesteś teraz na etapie różnych kryzysów, wszelkich zmian, starasz się robić bardzo dużo, ale nic się nie dzieje. Popłynęłeś z tym rozwojem i wiesz, że ten rozwój on jest częścią Twojego życia, lubisz to robić, interesujesz się psychologią, książkami, czytasz to wszystko, oglądasz filmy, a może już nawet pracujesz z kimś, kto Cię w jakiś sposób próbuje podbudować, próbuje zmienić Twoje przekonania, nastawienie, to oczywiście chcę powiedzieć, że jesteś na bardzo dobrej drodze. Jednak ten element często tego bólu, tych trudności, tych wszystkich takich trudnych doświadczeń, które są właśnie pomiędzy właśnie tym rozwojem a życiem takim codziennym, no po prostu trzeba to przejść, po prostu trzeba to przeżyć każdy dzień. I w momencie, kiedy wszelkie sytuacje trudne, które przychodzą obecnie do Twojego życia, mam tu na myśli coś z zewnątrz, bardzo mocno Cię dotyka, już nie dajesz sobie z tym wszystkim rady, to nic innego jak z powrotem do siebie, jakby zrozumienie jeszcze raz ponownie, przeanalizowanie tego, co robię, jaki jestem, jaka jestem, czego chcę, dokąd chcę iść. Wejście w to bardzo, bardzo głęboko i przyjęcie siebie oczywiście z tymi wszystkimi stanami. I choć jest trudno, i choć jest czasem to jakby niemożliwe nam się wydaje do przejścia, to jest to proces, który po prostu trzeba przetrwać, a następnie za jakiś czas, dosłownie za jakiś czas zobaczymy, z czego ten proces wynika i co w związku z tym się dzieje, że dana sytuacja, dane momenty wywołują w nas tak ogrom emocji, tak ogrom bólu, takie zatrzymanie się, że nie wiemy, w którym kierunku pójść, dokąd pójść. To właśnie sytuacje z zewnątrz mówią: przyjrzyj się sobie, zobacz siebie i co takiego potrzebujesz się może nie to, że do końca nauczyć, ale co powinnaś zrozumieć, jaki krok, jaką decyzję podjąć, bo wszystko to, co się zadziewa gdzieś tam wewnątrz nas, to jest niczym innym jak procesem zmiany. Wszystko, coś się już zmienia, przechodzimy do kolejnego etapu, przechodzimy jakby po tej spirali rozwoju takiego świadomości, idziemy troszkę wyżej i tam pomalutku spotykamy rzeczy, z którymi już nie chcemy się więcej podróżować przez to życie i które mamy przepracować. Dlatego jeśli masz teraz czas, a mówię to z własnego doświadczenia, taki czas, w którym robisz coś, mówisz sobie: nie, już nie będę, już następnym razem będzie lepiej, następnym razem zrobię inaczej, to zobacz dobrze, co możesz zrobić inaczej w danym momencie. Co takiego możesz zrobić, żeby nie powtarzać tego, ale też jeśli powtórzysz to jeszcze 10 razy, to jest to ok, bo to powtórzysz do takiego momentu, aż to naprawdę cię zaboli, aż to naprawdę poczujesz tak głęboko, że już nigdy więcej nie będziesz chciał do tego wracać. Są to różne sytuacje. Natomiast za każdym razem, kiedy jest coś, co bardzo wpływa na ciebie emocjonalnie teraz i bardzo cię turbuje i bardzo ci przeszkadza i wywołuje płacz i wywołuje złość, po prostu ten czas jest czasem, w którym czasem trzeba już podjąć decyzję, że ja wybieram to, idę tu albo tu i czasem będzie trudno.
będzie trudno na przykład podjąć decyzję, jeśli coś będzie miało się zakończyć, nie? Bo lęk wywołany tą sytuacją może być tak paraliżujący i przynosić tak ogromny ból, że nie będziemy chcieli zrobić kroku do przodu. Natomiast w momencie, kiedy znajdziemy odpowiedni moment, odpowiedni czas i przełożymy to nawet na jakiś czas, i nawet kiedy na chwilę o tym zapomnimy, na chwilę gdzieś to w nas się ułoży, na chwilę ta sytuacja jakaś, która wywołuje w nas trudne emocje, w jakiś inny sposób się tam troszkę ułoży w tym ciele, pewne rzeczy się jakby zaadoptują, to ja, według mojego doświadczenia, to po prostu o wiele prościej będzie podjąć później decyzję, że albo coś, co mnie rujnuje, już tego nie chcę robić, nie chcę tego powtarzać, bo to bardzo wpływa negatywnie na moje życie, albo podejmuję decyzję, że to, co wpływa na moje negatywne życie, stawiam temu stop i podejmuję jakiś inny kierunek. Dlatego czasem może być tak, że w procesie waszego takiego rozwoju świadomości, rzeczy, które były już kiedyś utarte, które teraz obecnie nie działają i które pochodzą właśnie z dzieciństwa, to warto im się przyjrzeć. Nie zawsze je widzimy, te schematy, i nie zawsze je rozumiemy. Na przykład na podstawie relacji mogłabym porównać tutaj, że coś powtarzamy w kółko i jest to schematem na przykład z naszego dzieciństwa, ale nie wiemy dokładnie, skąd to się wzięło, więc warto sobie też rozpisać tą sytuację, nie? Zobaczyć, gdzie i co mogło wpłynąć na mnie w taki sposób, a wpłynęło, i weźcie pod uwagę to, że właśnie ta przeszłość, trudna przeszłość jest często tą rzeczą, która powoduje te wszystkie w nas stany, powoduje wszystkie decyzje, które są czasem bardzo negatywne. I właśnie w momencie, kiedy przyjrzymy się im, tym właśnie schematom z dzieciństwa, wypiszemy to i głębiej wejdziemy właśnie w siebie, to mamy szansę zrozumieć, skąd to pochodzi i przede wszystkim przyjąć to, że tak właśnie było, że to właśnie ta przeszłość poturbowała trochę moje życie, że to właśnie ta przeszłość, te schematy w domu, te zimy, ten brak miłości właśnie, odpychanie, niechęć do nas, czy brak takiego zrozumienia, kontaktu z nami, to wszystko wywołało stany, w którym obecnie się znajdujemy. Na przykład przede wszystkim, myślę, to wychodzi w relacjach z innymi ludźmi. I wtedy, kiedy to się pojawia i kiedy my chcemy to zmienić i się nadal nic nie dzieje, to po prostu być tu i w tym danym momencie, bo jutra jeszcze nie ma. A ten moment dany my możemy zmienić na milion sposobów. I wtedy zobaczymy, że my mamy wpływ na nasze życie i na nasze właśnie decyzje, bo my mamy wpływ na nasze życie i na nasze decyzje. Choć w ostatnim filmie, czyli że wszystko jest zaplanowane, tak, jest zaplanowane, ale planem też jest tym w naszym życiu, że my mamy pewne rzeczy zrozumieć i podjąć kolejne kroki, ale już może inne, które sprzyjają właśnie naszemu życiu, które sprzyjają naszej świadomości, naszej codzienności, gdzie po prostu żyje nam się łatwiej. Jeśli coś się w końcu wydarza w nas i jest to non-stop powtarzane i jest to non-stop to się w nas wydarza i non-stop się to coś w nas dzieje, to właśnie ta uwaga i koncentracja ku sobie daje fakt, że to daje czasem ból ogromny, z którym ciężko przejść, a my się boimy, że nie przetrwamy. Boimy się właśnie, i to zwykle ten brak przetrwania, ten strach wychodzi z naszego dzieciństwa, że kiedyś byliśmy zdani tylko na naszych rodziców, ale jesteśmy już dorośli i trzeba sobie uświadomić pewne rzeczy, że te stany, które właśnie zachodzą w obecnym czasie i które pochodzą właśnie z przeszłości, są w tej chwili nasze i naszym jakby zadaniem jest się z tym uporać
na takim poziomie to zrozumieć, aby to już nie wywoływało w nas takich ogromnych emocji. I czasem trzeba z tym pobyć naprawdę dłużej. Czasami trzeba z tym pobyć tyle, ile do takiego momentu, w którym myśl o tym nie będzie wywoływać w ciele lęku, strachu, złości, agresji. A złość i agresja to oczywiście też jest lęk, bo my boimy się czegoś, dlatego reagujemy złością i agresją. Jakby mówimy nie, temu nie, tylko że w głośny, agresywny sposób często, nie? Mówimy czemuś dość. Albo czasem jest tak, że ból jest tak silny, że musimy go wykrzyczeć, bo nie umiemy być z nimi, nie umiemy tego bólu opanować, nie umiemy się z nim spotkać, bo rozwala nasze ciało, powoduje tak silne emocje, że boimy się, że nie przetrwamy jutra, że nie przeżyjemy tego stanu, że nie przeżyjemy danej emocji, danej sytuacji. Natomiast ten proces właśnie bycia w tym momencie, w którym to się wydarza, choć dla wielu może się wydawać on beznadziejny, destrukcyjny i że on jest trudny i że my go nie chcemy w naszym życiu. Dlaczego? I możemy obwiniać i być ofiarą i mówić sobie, że dlaczego mi się to przytrafiło. To w głębszym takim spojrzeniu możemy zauważyć, że to właśnie nas zbuduje jeszcze bardziej, że to nas bardziej jeszcze umocni, że to nas bardziej jeszcze poprowadzi ku właściwej drodze. I czasem może być tak, że decyzje, które podjęliśmy i które będziemy my musieli podjąć, ale czasem też i inni ludzie w stosunku do nas, abyśmy wreszcie się obudzili. I to jest trudne w momencie, kiedy jakby inni nas zmuszą do tego, ale w momencie, kiedy my podejmiemy to działanie i powiemy sobie dość, czas podjąć działanie z samym sobą, czas ze sobą się spotkać, czas pobyć, poszukać, z czego to wynika, co się ze mną dzieje, dlaczego tak reaguję. Uświadomić się poprzez stan umysłu, bo w momencie, kiedy tu dochodzą do jakieś informacje, kiedy tu ucieramy nowe ścieżki, nowe schematy, jakby te stare zastępujemy czymś nowym i czasem to trwa jakiś okres, ale w pewnym momencie w tej głowie tak kliknie i to się tak utrze, że nagle to działanie też będzie takie, które będzie dla nas zadowalające. I my wtedy poczujemy, że jesteśmy na właściwej drodze. Ale też trzeba się cieszyć w tym procesie z małych kroków i żeby docenić te starania wszystkie, które my robimy, żeby zmienić coś w sobie, to nie patrzmy do przodu, jak już to do końca mamy, bo wtedy bardzo szybko chcemy tam być i bardzo szybko się irytujemy i bardzo jesteśmy szybko niecierpliwi, jak już sobie postawimy ten cel i jakby już go chcemy. Ale właśnie małymi kroczkami. Dzisiaj coś zrobię, co mnie uwolni od tego. Jutro coś zrobię, co mnie uwolni od tego. Nawet jak kilka razy zawalę znowu i wrócę do tyłu, to zrobić znowu ten mały krok jakiś ku temu, żeby się uwolnić od pewnych rzeczy, od pewnych stanów, pewnych emocji. Uwolnić, ale w takim sensie, że ja jestem częścią tego, bo to uwolnienie to wynika z akceptacji tak najbardziej, w momencie, kiedy przyjmujemy siebie tacy, jacy jesteśmy, to łagodzimy ten stan reakcji na to, co się wydarza z zewnątrz. Umiemy jakoś sobie z tym wszystkim wtedy lepiej radzić i choć może być 10 000 różnych sytuacji w naszym życiu, to my i ta każda sytuacja, która dotyczy na przykład tej samej emocji, ta sytuacja, która dotyczy właśnie tej samej emocji, każda z tych 10 000, no to może być tak, że w pewnym momencie po prostu to my tak już nauczymy się reagować poprzez te sytuacje, tym stanem emocjonalnym na te sytuacje, że w pewnym momencie to może tak kliknąć pięknie, że to załagodzi nas i
i kolejne i całkowicie może zniknąć, ale jakby ważne jest, żeby też być w tym stanie emocjonalnym, który się pojawia z wynikającej sytuacji z zewnątrz, i temu się po prostu być, przyglądać i być wtedy też ze sobą bardzo blisko i wtedy przytulać się i być z siebie dumnym, że coś już może zrobiłem, coś już może zrobiłam w tym kierunku, aby pójść o krok dalej w tym naszym rozwoju i w tej trudności, która tak nas bardzo, która nam nie daje spokoju, nie daje nam żyć. Ten proces rozwoju i przemiany jest nieprosty i on taki nie będzie, zwłaszcza jeśli musimy się z czymś spotkać i coś zrozumieć i coś uporać, ale efekt końcowy będzie bardzo zadowalający i będzie właściwy dla nas. I my po jakimś czasie zobaczymy, to było trudne, o czym zapomnimy też po jakimś czasie, ale to mnie bardzo zbudowało, bo właśnie na trudnych rzeczach się uczymy. To właśnie na tych trudnościach, które przychodzą z zewnątrz, najwięcej się uczymy. I ja to widzę w moim życiu, to jest obecne teraz bardzo żywe, jestem na bieżąco z tym i choć wcześniej tego nie widziałam, że powinnam siebie doceniać za małe rzeczy, które zrobiłam sobie, które jakby zrobiłam ten krok, żeby coś uzdrowić, coś uleczyć, coś zmienić, to właśnie zacząć to doceniać, te maleńkie kroczki. A przede wszystkim być bardzo głęboko ze sobą. Bardzo siebie dużo przytulać i tak być dla siebie takim czułym i wyrozumiałym i takim dobrym i takim i współczującym i takim, że tak, pewne rzeczy się wydarzyły, one były dla mnie trudne, trzeba to powiedzieć na głos. Tak, jestem teraz jaka jestem, ale chcę lepiej, ale chcę dobrze. I zastanowić się nad sobą, czyli też zobaczyć, o czym ja myślę, dlaczego tak myślę, bo z myślą związane są różne czasem ciężkie rzeczy z przeszłości i one dlatego te myśli się pojawiają, a z tymi myślami pojawia się energia i tą energią oddziaływujemy na wszechświat, na życie, na drugiego człowieka. I czasem ja myślę, że najbardziej te myśli, one po prostu płyną, one po prostu wytwarzają takie pole, wytwarzają jakiś taki stan. My poprzez ten stan, który płynie z tych myśli, możemy naprawdę wpływać na siebie, na drugiego człowieka i w ogóle na ludzi wokół. Zatem bardzo ważne jest przyjrzeć się tym myślom, ale te myśli czasem one są bardzo trudne, nie? I one wynikają właśnie z tej jakiejś nieprzepracowanej przeszłości, z czegoś, czemu my mamy się przyjrzeć. Stąd te myśli. I ten stan emocjonalny związany właśnie z tym myślą, to do tego stanu trzeba powracać i z tym stanem się oswajać i ten stan kochać, pokochać i ten stan przyjąć jak własne dziecko, zaakceptować się z tymi stanami, że one są takie i że choć one są trudne dla nas, te stany, to one potrzebują również, tak jak pokochanie, cieszenie się, że mamy tą radość, tak samo taką właśnie radość z tego, że jest ten stan w nas emocjonalny, taki ciężki, czasem nie do zniesienia. Ale dzięki temu w ciele powstaje taki naprawdę mocny, zwłaszcza dla osób wrażliwych, których świat dotyka bardzo mocno, zewnętrzny zwłaszcza. To właśnie pogłaskanie siebie w tych boleściach, w tych trudnościach. I czasem powienie sobie tak, że już nie daję rady. I tak, że już nie mam siły. To przyniesie ogromny efekt, ogromne wsparcie samemu sobie i czasem to wsparcie nie będzie potrzebne aż tak bardzo z zewnątrz. A jeśli będzie potrzebne, to jak najbardziej trzeba po nie sięgnąć. Bo czasem nie dajemy rady i to wsparcie z zewnątrz jest też przydatne.
I szukajmy go. Ja mam też taki czas, zwykle tak pracuję, że w momencie, kiedy przychodzi do mnie trudny moment, najpierw jestem z tym stanem, coś mnie bardzo dotyka, a następnie mam ochotę sięgnąć po jakieś takie wsparcie w postaci filmu, czasem książki, takiego, jakiegoś tekstu, który mnie tak bardzo zbuduje. Dlatego ja jestem tak bardzo wdzięczna twórcom wszelkim, właśnie z YouTube'a, bo najczęściej YouTube'a oglądam takim ludziom, którzy robią tą piękne rzeczy ze sobą i dzielą się tymi rzeczami, żeby można było zobaczyć, co oni zrobili, co oni doświadczyli, czym oni się dzielą, aby móc samemu wzrastać, aby samemu móc się zmieniać, aby samemu móc dojrzewać i żeby to wsparcie pomagało właśnie przejść przez te wszystkie trudności, które mamy właśnie w danym momencie. I kochani, ten dany moment jest naprawdę najważniejszy. Jutro nie wiemy, co będzie, choć trudno w to jakby tak się wkręcić w ten dzień dzisiejszy, ale im bliżej będziemy danego dnia, danego momentu, bliżej siebie, tym łatwiej jest rozwiązywać, szybciej rozwiązujemy te nasze stany emocjonalne, one szybciej jakby uchodzą z naszego ciała, jakby szybciej możemy się z nimi uporać, łatwiej podejmujemy decyzje z tym, co się wydarza. Mądre decyzje, świadome decyzje. Zatem, kochani, no nie wiem, czy to będzie dla Was przydatne. Chciałabym powiedzieć właśnie, że jak ten proces mniej więcej wygląda, jak to mniej więcej działa. Mam nadzieję, że wyciągniecie coś z tego dla siebie. No, życzę Wam tego. I każdy moment jest dobry do zmiany. I im więcej nauczymy się samodzielnie podejmować decyzje, takie nasze wewnętrzne, nauczymy się właśnie nasz umysł podejmować te decyzje, zmieniać kierunek naszych działań, który będzie dla nas taki dobry, a my też będziemy to wiedzieli z naszego wnętrza, bo tam zawsze się coś pojawia, co mówi nam, gdzie teraz pójść i co naprawić, tylko my nie chcemy słuchać i dlatego cierpimy, nie chcemy słuchać. Ale ja też wierzę, że czasem przychodzą takie momenty, że ostateczność taka, ona zmusi nas do tego, żebyśmy podjęli pewne działania i ta ostateczność, ona poprowadzi nas we właściwym kierunku. Może być trudno, jednak ja wiem, że to jest proces i kolejne decyzje, kolejne zmiany mogą przynieść już tylko ukojenie i czas taki, w którym właśnie będziemy o wiele lepiej siebie rozumieli. Tyle. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się, życzę cudownej wiosny, dużo słońca i dużo miłości, ciepła i wsparcia dla siebie. Trzymajcie się. Hej!